Dzień dobry, witam na kanale Patty Lifestyle. Zapraszam na nowy odcinek z nowościami od polskich marek. Zaczynamy. Zacznę może od jeansów, które w poprzednim odcinku z tego cyklu wzbudziły w Was ogromne zainteresowanie. Jeansy Alice marki Rox Jeans. Spójrzcie, w tej chwili mam już na sobie nową letnią kolekcję, czyli te kolory tych jeansów zrobiły się jasne. Ja mam na sobie kremowe, ale są też w ofercie, zobaczcie, takie w kolorze piaskowego beżu i uważam, że to jest bardzo trafiony model jeansów kobiecy z nieco wyższym stanem, z miejscem na biodra, na uda. Fajna długość, którą możecie sobie regulować podwinięciem. Te wyższe dziewczyny jak najbardziej mogą nosić te spodnie proste. Zobaczcie, w dobrym miejscu kieszenie, nic się nigdzie nie wpija, nic nie gniecie, bo jest bardzo miękki jeans. Także jeżeli szukacie naprawdę dobrego modelu jeansów lub w ogóle jeansów, bo są tam też i zwężane, i szerokie do dołu, i rozszerzane, nawet pojawiły się spódnice i katany jeansowe, zaraz Wam pokażę taki jeden letni model, to szczerze Wam polecam właśnie tą markę. Będziecie naprawdę zadowolone z tego fasonu jeansów. Jeśli lubicie rzeczy takie bliżej ciała, w ofercie marki również znajdzie się coś dla Was. Spójrzcie, świetna, klasyczna jeansowa spódnica i to też są wszystko te bardzo miękkie tkaniny, więc komfort noszenia jest po prostu nieoceniony i do tego katana jeansowa, ale taka troszeczkę usportowiona. Spójrzcie, nie ma kołnierza, wykończona jest tak na surowo. Poszarpane tutaj są brzegi i taką kurteczkę w zasadzie możecie założyć oczywiście do jeansów, ale świetnie będzie się nadawała na wszelkiego rodzaju sportowe sukienki, do takich mocno rozszerzanych, bo ta długość tej katany pozwala na to, żeby ten dół tutaj był szeroki, na t-shirty, bardzo uniwersalna, powiedziałabym, letnia kurtka, która może zastąpić różnego rodzaju żakiety, wdzianka. Tkanina ma lajkrę, więc jest bardzo komfortowa w noszeniu. Ona jest chyba jeszcze w niebieskim kolorze, wszystko znajdziecie na stronie marki, a tak jak wspominałam, komfort noszenia, rodzaj jeansu jest po prostu świetny. W tym sezonie firmy, z którymi współpracuję, wypuściły na sezon taki wiosenno-letni bardzo dużo różnego rodzaju kompletów ze spodniami. I one są takie bardziej eleganckie. Spójrzcie, możecie tutaj zobaczyć z przecudownej, kolorowej tkaniny komplet z marki Avantgarde. Zmierzę go, zobaczycie jak wygląda, ale na przykład Ezuri zrobiło już takie półsportowe zestawy. Piękna wiskoza z lnem w stylu safari lub wiskozowa, zobaczcie, długa koszula z paskiem, do tego szerokie spodnie. Komplety, które można świetnie wykorzystać latem i na okazję, i na co dzień. Każdą rzecz nosić oddzielnie. One się w zasadzie różnią rodzajem tkaniny, fasonem, ale ten zamysł tych spodni i różnego rodzaju gór bardzo mocno trzyma się, że tak powiem, polskich marek i większość z nich, przynajmniej tych, z którymi ja współpracuję, właśnie postawiło w tym sezonie na komplety ze spodniami. Dla miłośniczek beży, lnów, naturalnych tkanin również mam propozycję. Tutaj marka Feria, mocno szerokie spodnie, do tego żakiet o takim luźnym fasonie z paskiem. Też zaraz zmierzę, zobaczycie jak wygląda, lub szerokie spodnie i krótka kurteczka w formie bomberki. To są wszystko przewiewne, naturalne tkaniny, także świetnie będą się nadawały na lato, na ciepłą wiosnę, tak jak dzisiaj za oknem 20 parę stopni, już można w takim komplecie wyskoczyć. Do tego ciekawy t-shirt, top pod spodem. Są również propozycje takie typowo sportowe z miękkich dzianin. Spójrzcie, to marka Bialkon. Fantastyczne spodnie kuloty, takie nieco krótsze i kimonowa bluzka i to jest bardzo dobry fason na większe rozmiary. Dużo dziewczyn pisze mi w komentarzach, że nie pokazuje nic na rozmiary 50-52. Słuchajcie, nie zawsze ta rozmiarówka w sklepie, którą prezentuję, pozwala na proponowanie nawet konkretnych modeli na te duże rozmiary, ale zawsze jak coś się nadaje, czy jest odpowiedni fason, to o tym mówię, że to można wykorzystać na duże rozmiary, ale tak jak mówię, nie wiem, czy te firmy konkretnie mają aż takie duże rozmiarówki, jakie potrzebujecie, ale zobaczcie, na przykład następny komplet, gdzie są proste, szerokie spodnie, lekko oversize'owa góra. I już na przykład w większym rozmiarze, to jest akurat rozmiar M, ale na przykład czy L, czy XL,
takie szerokie spodnie jak najbardziej mogą nosić panie takie o większych rozmiarach. Oczywiście musicie dopasowywać długość spodni do swojego wzrostu, ale zawsze takie szerokie spodnie, lekko oversize'owe góry, czyli takie kimonko tutaj w rękawku, będzie fajnie prezentować się na takiej większej sylwetce i na pewno obcisłe rzeczy będą podkreślać Waszą figurę, a delikatnie luźne będą tą figurę chować i robić taką naprawdę zgrabną sylwetkę, więc wystrzegajcie się przy dużych rozmiarach opiętych rzeczy, bo niestety obcisłe nie wyszczupla. Takie sportowe komplety niekoniecznie musicie nosić tylko i wyłącznie na sportowo. Spójrzcie, tutaj jest właśnie taki dzianinowy komplet z miękkiej wiskozowej bawełny z bluzeczką, ale dołożyłam do niego elegancką marynarkę, torebkę, biżuterię i już taki komplet możecie założyć gdzieś na jakieś wyjście, na jakąś okazję, może nie jakąś bardzo uroczystą, ale myślę, że na jakąś taką mniejszą imprezę jak najbardziej coś takiego się nadaje. Także uniwersalność tych kompletów naprawdę jest ogromna. Wszystko zależy od tego, co nałożycie na wierzch, czym ozdobicie, jakie buty, jaką torebkę założycie. Także nie zawsze ten sport jest tylko i wyłącznie do trampek i na wycieczkę. Większość tych kompletów jest bardzo uniwersalnych i można je łączyć z różnymi rzeczami i wykorzystywać na różne okazje. Oczywiście nie zabrakło w polskich markach różnego rodzaju sukienek, ale muszę Wam powiedzieć, że są to sukienki bardzo uniwersalne, czyli takie, jakie ja osobiście lubię i w zależności od tego, jakie dodatki założymy, możemy wyjść na imprezę. Na przykład sukienka z najnowszej kolekcji z Towy w stylu takim troszkę boho. Wystarczy, że dołożę szpilki, długie kolczyki, ozdobny pasek, kopertówkę i mogę na przykład zadawać w niej szyku na weselu, czy pójść na jakąś imprezę okolicznościową, a później latem do chodzenia sandałki, klapki, tutaj zrobiony dekolt, jakaś dłuższa, bardziej taka sportowa biżuteria, koszyczek i można chodzić w niej po mieście. Więc dużo marek robi, tak jak wspomniałam, uniwersalne te rzeczy, takie, że w zależności od tego, z czym połączymy, jak najbardziej możemy chodzić na co dzień. To nie są ubrania do szafy. Takim przykładem łączenia sportu z elegancją jest na przykład ta sukienka. Spójrzcie. To jest sukienka sportowa z tkaniny takiej bawełnianej, leciutko rozciągającej się, ale uszyta w taki sposób, że znowu w zależności od tego, jakie dodatki dołożymy, spójrzcie, tu są korale, mała torebeczka, wyobraźcie sobie wyższe buty, możemy wykorzystać ją na imprezę, ciekawe podpięcia, tkanina, która jest szyta, zobaczcie, specjalnie w takie geometryczne, jak gdyby tutaj wzory, jeszcze dodatkowe podpięcie z tej strony i po prostu z sukienki takiej, można by powiedzieć, typowo sportowej tworzy się coś naprawdę innego, oryginalnego i szukajcie właśnie w sklepach takich rzeczy. Oczywiście raczej będzie ten asortyment w butikach, niekoniecznie w sieciówkach. Polskie marki starają się, robią inne rzeczy, oryginalne i taka sukienka za każdym razem, jak ją założycie, czy za rok, czy za 2, czy nawet za 5, ona będzie wzbudzać zachwyt, bo jest po prostu inna od tego wszystkiego, co mamy na rynku. Także ta sukienka to jest takie właśnie top, jeśli chodzi o połączenie sportu z elegancją. Ściągamy korale, torebkę, zakładamy trampki i mamy sukienkę do codziennego biegania. Kolejna sukienka, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, a w zasadzie na jej fason, to jest taka, wydawałoby się na pozór klasyczna szpizjerka w kolorze granatowym. To jest akurat taki bardzo cieniutki jeans, ale spójrzcie, ona ma kontrafałdy. I te kontrafałdy bardzo fajnie modelują sylwetkę. To jest fason dobry sukienek dla dziewczyn o figurze klepsydrze, czyli wcięcie w talii i na przykład troszkę bardziej obfite biodra czy uda, bo tutaj w tych szerokościach wszystko Wam się pochowa, nie wiadomo co jest na dole, podkreślicie mniejszą górę, a tutaj schowacie się w dole, ale również to jest dobra sukienka na wyrównanie proporcji dla tych pań, które mają szeroką górę, bardziej rozbudowaną, a bardzo wąskie biodra. Bo spójrzcie, tutaj będziecie miały dopasowaną górę, podkreślicie talię, a te szerokości wyrównają Wam proporcje. Po prostu zrobią tą linię, taką wciętą linię klepsydry. Także często panie właśnie się boją tych szerokich sukienek,
ale uważam, że przy bardzo malutkich biodrach podkreślanie jeszcze tej wąskości bioder przy dosyć szerokich ramionach działa odwrotnie i jeszcze bardziej ta góra się wydaje potężniejsza, jeśli maksymalnie zwężacie się tu w dole. Także raczej wyrównujcie te proporcje. To nie muszą być bardzo szerokie sukienki, to nie muszą być namarszczane, takie mocno sterczące, ale jakoś lekko układające się tutaj w biodrach, troszeczkę więcej tego materiału, tak żeby wyrównać te proporcje ramion i bioder. A wracając do tej sukienki, i jeszcze jedna rzecz. Przy wszelkiego rodzaju szmizjerkach, czyli tych sukienkach zapinanych pod szyję i z kołnierzykiem, tego też panie się boją, bo uważają, że dusi tutaj źle wygląda. To dziewczyny rozpinamy. Jak najgłębiej rozpinamy tutaj guziczki, odchylamy kołnierz, tutaj coś możemy powiesić i wtedy ta sylwetka się robi taka lżejsza. Dodatkowo odpinamy 1 lub 2 guziczki na dole, tak żeby ona swobodnie nam tutaj się ruszała. I tutaj akurat ta sukienka jeszcze z tyłu ma taką ciekawą niespodziankę. Jest wszyty inny rodzaj tkaniny, jeszcze bardziej namarszczony w pasie, więc ona jak się idzie, to przepięknie układa się w trakcie ruchu i też w zasadzie wydawałoby się zwykła sukienka, ale możemy ją założyć na jakąś małą imprezę, później z klapeczkami, trampeczkami. Z jeansem świetnie komponuje się naturalna skóra, wszelkiego rodzaju koszyczki, rafi, także też świetna sukienka i do pracy, i na małą imprezę, i na taki wakacyjny jakiś wyjazd. Spójrzcie na tą sukienkę. Też przepiękny fason, bardzo kobiecy, rozszerzany ku dołowi, ale zobaczcie jak ciekawy ma dół. Wystarczy, że góra jest prosta, ona ma jeszcze tutaj dodatkowo kieszonki, a przepięknie skomponowany dół, to też wszystko jest szyte specjalnie do każdej sukienki, są wykrawane kawałki materiału, więc mnóstwo pracy zszywanych i taka sukienka też jest ponadczasowa, nie dość, że w 2 najbardziej takich klasycznych kolorach, ale jednak coś się dzieje, więc ten dół usportawia nam taką prostą sukienkę, a ja jeszcze Wam pokażę katankę, którą pokazywałam wcześniej. Możemy założyć do takiej sukienki, ściągamy korale, nawet wywiązujemy jakąś apaszkę i z wizytowej sukienki możemy zrobić taką, spójrzcie, codzienną. Także sukienka, która jest uniwersalna, najbardziej Wam się przyda. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie mieć jakąś taką wizytową, bardzo okazjonalną sukienkę, bo macie dużą uroczystość, jesteście, nie wiem, mamą pana lub pani młodej, więc wtedy, wiadomo, kupujecie inne kreacje. Ale jeżeli potrzebujecie sukienki, która spełni przeróżne zadania, to właśnie sportowa elegancja jest najlepszym właśnie wyborem. Wtedy tą sukienkę założycie z wszelkimi dodatkami i na przeróżne okazje. Jako pierwszy mierzę ten komplet z długą tuniko, sukienko, koszulą, bo w zasadzie, słuchajcie, ta tunika może być i sukienką, i może być koszulą do krótkich spodenek. W tym zestawie wygląda świetnie jako komplet. Od razu mówię, przy tego rodzaju długich koszulach, jeżeli chcemy je nosić do spodni, rozpinamy guziki tutaj do wysokości pasa, żeby ta koszula nabrała takiej lekkości. Oczywiście rozchylamy kołnierzyk, również tutaj robimy dekolt. Tutaj można przy tym modelu ściągnąć rękawy troszeczkę wyżej i zobaczcie, bardzo fajny taki letni strój. Tutaj jeszcze jest pasek, możemy się związać, podkreślić delikatnie talię i zostawić, o widzicie, to jest dobry sposób, o właśnie pokażę Wam, dla dziewczyn, które nie mają talii, a jednak czasami dla proporcji trzeba ją podkreślić, więc delikatnie ten pasek zawiązujemy i opuszczamy go tak na biodra. Zobaczcie, zupełnie inaczej to wygląda, a dla tych dziewczyn, które chcą mocno podkreślić talię, podnosimy go troszeczkę wyżej, ściskamy mocniej, wtedy zobaczcie, ta talia dużo mocniej się zaznacza. Możemy zbluzować jeszcze tutaj dodatkowo tą górę. Fajnie nam to chowa tutaj wszelkiego rodzaju mankamenty i zobaczcie, tutaj jest rozcięcie, boki są porozcinane i ten komplet nabrał takiej lekkości. Założyłam do niego klapki, ale gdybym założyła buty na wyższym obcasie, jakąś ciekawą torbę, duże kolczyki, czy nawet bogatszą tutaj biżuterię, spokojnie mogłabym na jakąś małą imprezę w takim zestawie iść, a nie zajmuje dużo miejsca na wakacje do walizki, czy same spodnie z t-shirtem, czy sama tunika jako sukienka, czy nawet narzutka na plażę.
naprawdę uniwersalność takiego kompletu jest po prostu nieoceniona. No i jeszcze fajna kolorystyka, jeśli lubimy beże, takie ciepłe kolory, jak najbardziej jestem na tak. Drugi prezentowany komplet to styl safari. Tutaj kolor kaki, czyli już nawiązujący do tego stylu, taka obszerna koszulo-bluza, to jest w ogóle len z wiskozą, więc natura, można powiedzieć w 100% lekki. Ta góra, zobaczcie, jest troszeczkę taka obszerniejsza, w pasie jest delikatny sznurek, możemy sobie tutaj związać tak jak nam odpowiada, rozcięcia po bokach, czyli znowu ta sytuacja, gdzie troszeczkę mamy rozbudowaną górę, podkreślamy talię i fajnie proporcje wyrównujemy tym zmarszczeniem. Spodnie są proste, więc nie poszerzają i do tego stylu pięknie wyglądają wszelkiego rodzaju naturalne rzeczy, czyli rafi, drewno, kolor skóry, dodatki złote, kremowe, perłowe. I tak samo można założyć elegancki but i na małą imprezę w takim zestawie pójść, a później do biegania na co dzień, na lato, czy oddzielnie, czy w komplecie. Świetny taki miejski zestaw. Powiem Wam, że jeżeli kupi się taki komplet, to po pierwsze od razu wiadomo, co założyć na siebie, bo nie ma tego problemu, jaka góra, jaki dół, a jednocześnie te dwie części oddzielne pozwalają na to, że możemy komponować je z innymi rzeczami, które mamy w szafie. Ja zawsze lubię sobie postawić tutaj tak troszeczkę kołnierzyk, rozchylić go, zrobić ten dekolt, o którym Wam mówiłam, powiesić jakąś biżuterię, tutaj bransoletki jakieś, czy złote, czy drewniane. Świetnie by się komponowały. Torebka może być duża, jakaś taka w formie worka, czy tak jak mówiłam, koszyk. Świetny letni zestaw. Oczywiście spodnie przy każdej prezentacji są do skrócenia, bo wiele dziewczyn pisze, że za długie spodnie. Oczywiście, zawsze spodnie są dłuższe, tak żeby dziewczyny wyższe bez problemu mogły sobie coś kupić. Ja mam 1,63 m, więc zawsze wszystko skracam. I rękawy w marynarkach, płaszczach i spodnie, ale to po prostu wiem, że tak jest. Ewentualnie, jeżeli jest możliwość, to podwijam, szczególnie przy tych spodniach jeansowych zwężanych do dołu, ale już przy takich eleganckich niosę wszystko do krawcowej i dobieram po prostu długość do butów, które noszę. Pomysłów na komplety ze spodniami może być naprawdę niezliczona ilość. Zobaczcie, tutaj marka Towa, komplet w mięcie. To jest w ogóle dzianina taka bawełniana, więc leciutko elastyczna, bardzo miękki, wygodny zestaw. Ja na przykład osobiście nie lubię rzeczy takich bez rękawów, już wolę na szelce takiej cienkiej. I co jest fajnym zabiegiem, właśnie jak mamy jakiś top bez rękawów, a nie chcemy zakładać na przykład żakietu czy jakiejś kurtki. Wystarczy, że do takiego zestawu ze spodniami założycie koszulę. Nawet klasyczną białą koszulę, lekko oversize'ową, którą macie w domu. Możecie dołożyć do spodni i w spód włożyć jakiś top i potraktować to jako wdzianko. To nie musi być typowy żakiet. Zobaczcie, tutaj odwinę troszeczkę rękaw. Akurat mankiet tutaj jest taki bardziej elegancki. Ta koszula też jest taka bawełniana. Ale zobaczcie, od razu zmienia się charakter. Ja tutaj jeszcze dołożyłam sobie takie pasujące do koszuli buciki, więc też można poszaleć z kolorami i zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Zawsze możecie właśnie taką stylizację bez rękawów uratować koszulą. Może to być koszula na przykład kolorowa. O, spójrzcie. Też można dołożyć zamiast takiej koszuli gładkiej jakąś kolorową bluzkę, wykorzystać to, co macie w szafie i w ten sposób właśnie bawić się formami, fasonami. Zobaczcie, też oczywiście odpinamy rękawy i robimy, uspartawiamy od razu taką rzecz. Ja lubię mieć podwinięte rękawy i zobaczcie, od razu inaczej to wygląda. I taki zestaw możemy założyć bez problemu do pracy, czy na jakieś wyjście. Tutaj akurat idealnie zgrało się kolorystycznie, ale wystarczy, że macie czarne spodnie, top na przykład biały i kolorową wtedy koszulę, która ma elementy z tych kolorów, które macie w tej bazie, czyli w spodniach i topie. Ale można założyć żakiet, można założyć katankę jeansową, ale czasami chłodne lato, wieczór, zakładacie taką koszulę i wygląda to naprawdę świetnie, a Wy wykorzystacie następną rzecz, którą macie w szafie. Czy grochy są modne? Tak, jak najbardziej tak i powiem Wam, że moda na grochy nie przemija.
Także jeżeli lubicie groszki, to jesteście wygrane, bo zawsze jak je założycie, będziecie dobrze ubrane. I tutaj kolejny przepiękny zestaw ze spodniami, tym razem spodnie mocno rozszerzone ku dołowi, dopasowane z satynowanej takiej wiskozy i do tego bluzka o takiej luźnej formie związywana na dole i zobaczcie, to jest bluzka, która świetnie nadaje się na figurę jabłko, czyli dla tych dziewczyn, które mają te okolice bardziej rozbudowane, a wąskie biodra. A dlaczego? Bo tutaj zmieścicie się w biodrach w takie spodnie lekko dopasowane, a ta góra, którą sobie tutaj dopasujecie do Waszej szerokości bioder, zobaczcie, związujecie i podrzucacie, chowając tutaj na przykład brzuch, a rozszerzone spodnie powodują to, że będziecie miały pięknie zachowane proporcje. Oczywiście spodnie nie muszą być aż takie szerokie, tutaj akurat jest model z mocno szerokimi spodniami, one będą świetnie wyglądały do wysokich butów i w ogóle ten komplet jest tak piękny, że można go założyć nawet na wesele. Zmierzę marynarkę do niego, spójrzcie. Jaki przepiękny, elegancki zestaw nam tutaj powstał. Dla kontrastu można tutaj dołożyć na przykład żakiet w kolorze czerwonym, w kolorze mocnej fuksji czy żółty, ale tu z bielą zawsze czerń i biel to są przepiękne zestawienia, zawsze trafione na każdą uroczystość. Tutaj jest też żakiet taki z połyskiem, delikatnie marszczone rękawy, więc też fajny pomysł dla tych dziewczyn, które zawsze mają za długie żakiety, muszą skracać. Wybór z 3/4 rękawem uratuje Wam po prostu kłopot z chodzeniem do krawcowej, ale spójrzcie, do tego piękna jakaś torebka, może być w kolorze, w kontraście i macie świetny zestaw na imprezę, a zaraz założę do tego katanę jeansową i zobaczycie, jak zmieni się charakter całego stroju. Zakładam katankę, bluzkę podrzucę sobie jeszcze troszeczkę wyżej, czyli bardziej ją zwiążę tutaj i zakładam do tego trampki czy jakieś tenisówki i mam codzienny fajny zestaw. Także siła dodatków robi swoje. To teraz dla odmiany sukienki. Mierzę tą przepiękną towę. Zobaczcie, jak ta sukienka się ślicznie układa. W pasie jest gumka. Tutaj możemy oczywiście zastosować jakiś pasek albo ją tak delikatnie podrzucić. Ja od razu rozwiązuję wszelkiego rodzaju te upięcia pod szyją, bo po prostu nie lubię. Wtedy czuję się taka mocno zabudowana. Wolę, jak to tworzy dekolt. Delikatnie podsuwam rękawy i spójrzcie, sukienka przepiękna, tak jak wspominałam na początku, i na imprezę, i na jakieś wyjście, z jeszcze taką bardziej bogatszą biżuterią, wysokimi butami, kopertówką, może być na imprezę, a później do biegania na całe lato. Ona ma krótszą podszewkę, ale tak patrzę, że w tej materiał w ogóle nie prześwituje, także można by było sobie ją podarować. Uważam, że sukienka jest na tyle uniwersalna, że posłuży nam wiele sezonów. Styl boho, w ogóle długie sukienki są na topie od 2-3 co najmniej sezonów. Uważam, że są bardzo kobiece, takie inne, oryginalne i na pewno chociaż jedną taką w szafie powinnyście mieć. Jeśli chodzi o lato i sukienki, ja osobiście uwielbiam te kolorowe, mogą być wzorzyste, mogą być jednokolorowe, ale mają być takie radosne, świeże, obfite, jeśli chodzi o ilość materiału. Zobaczcie, tutaj kolejna przepiękna sukienka, która idealnie wpisuje się w klimaty takie letnich wesel. Jeżeli na przykład jest wesele jakieś w ogrodzie, taką sukienkę jak najbardziej można założyć, ale później po imprezie taką sukienkę ja osobiście obcięłabym na długość taką 7/8, troszeczkę przed kostkę i wykorzystała ją do chodzenia na co dzień. Drapowana tutaj góra, odcięcie troszeczkę wyżej, czyli ten fason, który świetnie ukrywa tutaj wszelkie jakieś brzuszki. Ona mogłaby być na mnie troszeczkę mniejsza, tak żeby mocniej podkreślić talię, piękny dekolt i rękaw. Często w sukienkach, zwróćcie uwagę, tych letnich są dłuższe rękawy. One nie są od grzania, ale od urody, jak ja to mówię. Po prostu taka sukienka wtedy o tym fasonie z dłuższym rękawem ma sens, ma to wszystko po prostu taką spójność, bo pomyślcie,
jeżeli ona by była typowo sukienką bez rękawów, więc moim zdaniem byłaby już taka mniej elegancka. Oczywiście te wersje sportowe, typowo takie codzienne, jak najbardziej mogą być bez rękawów, ale przy wizytowej sukience, jak jest ten rękaw, czy taki 3/4, czy nawet krótszy, a ja jestem zwolenniczką tych mocno długich, zupełnie inaczej to wygląda. I kolejna propozycja letniej sukienki z takiego już bardzo cieniusieńkiego materiału, też przepiękna tkanina, wiskozowa, wzór w piwonie. Dla mnie już jest taka grzeczna sukienka, taka poprawna, to rozcięcie, tutaj dekolcik i wszystko. Ja wolę bardziej taką szaloną formę oryginalną, ale to też świetny model sukienki. Zobaczcie, na takim przymarszczonym pasie, który możecie sobie regulować. Ja uważam, że taki troszeczkę wyżej podniesiony i zbluzowany zawsze lepiej wygląda na sylwetce niż, zobaczcie, taki prosty, gdzie się odbija brzuch, podnosicie do góry i tutaj w tych marszczeniach automatycznie wszystko Wam się chowa, także wszelkiego rodzaju wyższe stany są bardzo dobre właśnie po to, żeby ukryć nam jakieś tam brzuszki, które chcemy schować. Nie mogłam nie zmierzyć tego kompletu, bo jest szalony, inny, bardzo oryginalny, cudowna tkanina z takim lekkim połyskiem. W ogóle połączenie kolorów nie do końca moje, ale powiem Wam, że cały ten zestaw łącznie z tym wzorem materiału, z tym wykończeniem, tym przepięknym paryski błękit chyba się nazywa, ten odcień akurat niebieskości, no wygląda genialnie i mam niesamowitą ochotę na ten komplet. Ja będę go nosić tak do pracy z podwiniętym rękawem. Tutaj wersja taka bardziej elegancka z mankietem. Możemy go oczywiście założyć na jakąś szaloną imprezę, na wesele, na komunię, na jakąś okazję taką wieczorową, ale do chodzenia na co dzień. Tutaj troszeczkę tylko będę musiała skrócić spodnie, buciki takie z właśnie wydłużonym noskiem, bo one powodują, że przy szerokich spodniach tak fajnie wydłuża nam się jeszcze sylwetka. Można tą koszulę związać, można tak właśnie włożyć jak ja tutaj jeden bok, kołnierzyk, leciutko rozpiąć, biżuterię lub nawet nic, bo już jest komplet bardzo taki wyraźny, on już nie potrzebuje żadnych dodatkowych zdobień. Świetna rzecz. No ciekawa jestem Waszej opinii, która by założyła taki zestaw. W ogóle fason tego kompletu, szersze spodnie z zaszewkami na gumie i zobaczcie, mocno oversize'owa bluzka, też świetnie będzie pasował na większe rozmiary, bo ta góra jest taka luźna, nisko jest wszyty rękach, więc tutaj nic nie krępuje ruchów dziewczyny, które mają rozbudowane ramiona czy duże biusty, ale wtedy rozpinamy tą górę i do tego szerokie spodnie, to wszystko będzie Was wyciągać, wydłużać. Nie bójcie się tych szerokości, jeżeli one są z takich lejących materiałów, takich oblatujących, one krzywdy Wam nie zrobią. Inaczej jak są sterczące, mocno sztywne, wtedy faktycznie jest ten efekt taki poszerzenia, ale przy takich lejących tkaninach jest wręcz odwrotnie, to wszystko tak fajnie spływa, wyszczupla i naprawdę wygląda się dobrze, nawet przy dużym rozmiarze.